Znany producent kosmetyków do golenia Barrister Man i japońska stal z 50 lat ubiegłego wieku. Jak to się razem zgra? Zapraszam na kolejny odcinek. Ja mam na imię Robert. Zapraszam Was na golenie z takimi kosmetykami, które użyczył Adrian Excalibur. Takie mydło, taki balsam i japońska brzytwa z 50 lat ubiegłego wieku, którą naostrzyłem. Kolega udostępnił, żeby Wam pokazać. Brzytwa, którą zaraz Wam pokażę, a wcześniej mydło. Mydło o krótkim składzie, jeśli chodzi o zapach, na to zawsze zwracam uwagę. Dla mnie zapach kosmetyku jest ważny, bo właśnie coś za sobą niesie. Jakieś wrażenia, zapach ciekawy. Zaraz Wam dokładniej przedstawię. Ale najpierw zmiękczenie zarostu, które też jest ważne przed goleniem, które pomoże nam w sposób bardziej jeszcze przyjemny się ogolić, bo zmiękczy zarost, zabezpieczy skórę przed podrażnieniami, nawilży tą skórę. Więc to nie jest tylko taki zabieg, który nic ze sobą nie niesie. Według mnie olejek przed goleniem bardzo dużo daje. Mydło Shaving Soap Seville Barrister Man. Prosta grafika. Bardzo prosta grafika. Czarne matowe pudełko. Jest to mydło, tutaj skład jest bardzo bogaty, tu jest bardzo dużo maseł i olejów i występuje tu również kozie mleko w proszku. No i mamy tutaj, jeśli chodzi o właśnie o ten zapach, w prosty sposób producent podaje, co tu jest jakie to są główne motywy zapachowe. Mamy bergamotę, cytrynę, lawendę, rozmaryn, mech dębowy i paczuli. Proszę bardzo. Prosto. Kawa na ławę jest napisane, czego można się spodziewać, a co rzeczywiście będziemy czuli, zobaczymy. Tutaj jest, jaka tutaj jest gramatura. 118 ml, 4 uncje. Tutaj jest opisane. Mydło Seville. Taka postać. Kolega ładował, jak widzę, z opakowania, a ja pobiorę sobie około, w tej łyżeczce jest około 3 gram mydła. Lawenda właśnie. Mocno czuje się na początek lawendę. Mocno jest wyczuwalna lawenda. Zobaczymy dalej. I cytrusy też takie odświeżające są. Łyżeczka została opróżniona. I do tygla ląduje bardzo miękkie mydło. Mięciuteńkie. Nie wiem, czy uda mi się to wkleić do tygla. Proszę, tygielek jest z uchwytem. Pędzel, lawenda. Pędzelek odpowiedzialny dzisiaj za pianę to jest Simpson. Lawenda i cytrusy. A fajnie się łączy zapach tego mydła z olejkiem. Olejek też jest cytrusowy. Bardzo dużo cytrusów jest w tym olejku. Odświeżający lawenda. Na 100% też czuję paczuli. Ten taki ziemisto-piwniczny, taki ciepły zapach. Ale fajny. Powiedziałbym, że to klimat taki barberski. Na pewno na pierwszym planie jest tutaj lawenda i cytrusy i również wyczuwa się tą paczulę. Jak się da nam, odkleiło się od dna, spójrzcie. Postaram się to wbić tak w pędzel, w ten sposób, w knot. Lawenda, ale to są same kwiaty i to takie mocno dojrzałe.
Bardzo intensywny zapach lawendy. To nie są, moim zdaniem, to nie jest moim zdaniem zapach listków lawendy, tylko to jest sam kwiat. Ale ładnie pachnie. Jednak nie jest to taki mocny jeden olejek lawendowy. Tutaj wyczuwam też paczulę. Cytrusy już sobie gdzieś uleciały, chociaż ten efekt odświeżający z cytrusów też jest tutaj. Zmagam się tutaj z wędrującym mydłem, ale spójrzcie, już ubyło, a już znajduje się tutaj połowa. Albo cytując klasyka, większe pół. No właśnie. Będzie dzisiaj jeszcze brzytwa użyczona również przez Excalibur. Japońska brzytwa, wyprodukowana, jak słyszeliście, jak powiedziałem Wam, w latach 50. ubiegłego wieku w Osace. Piękna brzytwa, ale jest to brzytwa na wzór zachodni, z bardzo twardej stali. Troszkę mi to zajęło, żeby ją naostrzyć, bo była fabrycznie, była nieostra, a teraz jest ostra. Także to będzie pierwsze golenie tej brzytwy od 50., 60. lat zeszłego wieku. Coś takiego. Starsza niż ja. Ja już mam swoje lata, dolewam cały czas wody, a ta brzytwa jest jeszcze starsza. Proszę, zobaczcie, co się dzieje. Mydełko fajnie dało się rozpracować tym zgrabnym pędzelkiem. Moim zdaniem pędzle Simpson, jakiego by nie złapać, to jest klasa sama w sobie, naprawdę. Nic tu nie reklamuję, to jest tylko moje prywatne zdanie. Nie mam w zamiarze nic tutaj reklamować, tylko opisuję to, co mi pasuje albo nie pasuje. A ten pędzel jest naprawdę dobry. Commodore X3 Best. Tylko że tutaj Simpson określa, że jest to włosie Best, ale to jest naprawdę włosie, widzicie? To jest włosie o klasę wyższe. Ale nie jest takie bardzo miękkie. Jest sprężyste, ale nie jest takie miękkie jak Silvertip. Ale jest o krok przed Silvertip. Lawenda, ale piękny zapach. Kwiaty lawendy i paczuli. Ziemisty zapach, taki trochę piwniczny. Listków, a paczula niepozorna roślina, trochę wygląda jak pokrzywa. Proszę. Mydło już się ciągnie. Nie trwało to długo. Myślę, że wyrobienie piany to nie jest wielka trudność z tego mydła. Barister & Mann Seville. Seville może ze względu na tą lawendę. Zobaczymy, co się będzie działo. Napędzluję twarz i potem powiem Wam kilka słów o tej brzytwie. Kolega przysłał mi takami, którą pokazałem Wam niedawno temu. Kamisori takami, współczesną kamisori. Piana leci na podłogę, bardzo dobrze. Kamisori takami wykonaną przez pana Amano w miejscowości Niebo. Również w Japonii współcześnie wykuta kamisori, a ta jest to bardzo stara brzytwa, ale zachowana w doskonałym stanie. Nie była ostrzona od czasów, kiedy została wykonana. Pomyślcie, tyle lat, że leżała w pudełku. Cytrusy też się przebijają. Takie odświeżenie to nie tylko taki słodki, ziołowo-drzewny zapach lawendy, ale cytrusy też dają o sobie znać. Medal z piany, proszę bardzo. Fajna, błyszcząca piana. Jak widzicie. Ok.
już popłuczę ręce i pokażę Wam tą ładną brzytwę. Brzytwa w oryginalnym swoim własnym pudełku, tak domyślam się, jak była, sądząc po nazwie, jak była wypuszczona z fabryki. Spójrzcie, tak żeby się to odbiło w świetle lampy. King Heart Columbia oraz Full Concave, może tak, Full Concave Finest Razor numer 80 Hatanaka Company Osaka, Nippon. Nippon, takie nazwy, z tyłu nie ma nic. Pudełko również w doskonale byłym stanie i tutaj widzicie, jest taki symbol, gdzie pokazany jest rzut jakby na brzytwę, przekrój brzytwy. Jest grzbiet pokazany, ostrze oraz brzuszek. I ta brzytwa właśnie te wszystkie cechy ma. To jest bardzo głęboko drążona brzytwa. Już pokazuję, żebyście się nie denerwowali. Pudełko na bok. Popatrzcie na to. Serce króla. Takie mleczne, właściwie kość słoniowa okładki, widzicie? I tutaj również jest symbol na okładkach z białego, jak to się mówi, białe srebro, nieważne. Symbol to jest wtopione. Przekrój brzytwy. I tutaj jest zdobienie, jest jakby popiersie króla. Tu jest popiersie króla i napis Fork out of finest extra steel. Zapomnijcie o najlepszej stali, coś w tym stylu. King Heart Columbia. Jeszcze jest na puncy napisane. To jest trawienie. Wtedy jeszcze laserowo nie były. Laserowe grawerunki pod ręką są bardziej szorstkie, a to jest delikatne, tak jak druk. Bardzo, bardzo głębokie drążenie. To jest po prostu mistrzostwo świata, a stal jest mega twarda. Nie wiem, co to za stal jest, nie doszukałem się informacji. Bardzo twarda stal. I tutaj zobaczcie, ze złocenia, to jest wada fabryczna, złocenie po drugiej stronie blanku. I to złocenie też nacieka z tej strony na samą krawędź śniącą, gdyby się przyjrzeć dokładniej. Widać bewel, brzuszek. Tutaj z jednej, z drugiej strony symetryczny szlif. To jest szlif taki jak brzytwy zachodniej, ale jest to wyprodukowane w Japonii. Tutaj jest jeszcze napisane Full Concave Finest Razor Osaka Nippon i 80, cokolwiek to znaczy. Może tak były oznaczane serie. Mamy pilnik na grzbiecie i mamy pilnik też na szyjce. Pięknie wykonana, symetrycznie brzytwa z podwójnym stabilizatorem. Stabilizator to są te dwie kreseczki dla tych, którzy nie są w temacie. Piękna brzytwa. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz w tej brzytwie, już Wam pokazuję. Okładki są z dodatkowym jeszcze wzmocnieniem. To wszystko chodzi tutaj ciasno. Są podkładki jeszcze tutaj między okładkami jest jeszcze fabryczny brud ze szlifowania. Tutaj nie udało mi się tego doczyścić. Tutaj widać ciemniejsze. Może to będzie widać, może nie. Piękna brzytwa. Fajny, ciekawy ogon, gdzie łatwo zaczepić palce. A właśnie miałem pokazać. Tutaj jest na czole. Czoło nie jest idealnie proste, tylko czoło jest tutaj lekko wyszlifowane. To tak jakby hiszpańskie czoło, ale ze sklęśnięciem może na palec, żeby sobie pomóc też palcem, coś a la barberskie czoło. No i podobnie jak w brzytwie tej kamisoli takami, tutaj sam kolec jest ładnie zatępiony, czarny klin. Dość gadania. Taka ładna brzytwa, którą naostrzyłem dla kolegi. Wkrótce pojedzie do niego z powrotem do domu.
A ja jeszcze poprawię warstwę tego mydła. Patrzcie, ale piękny zapach lawendy pomieszany z paczuli. Pasuje. Jakbym delikatnie czuł pieczenie na skórze. No co prawda mydło jest dosyć długo, już zagadałem z Wami. I golenie brzytwą jest proste, łatwe i przyjemne. Także zachęcam, jeśli nie sięgaliście, to spróbujcie sięgnąć po brzytwę. Łapiemy sobie, okładki idą na bok, łapiemy sobie tak. 2 palce, 1 palec opieramy. Możemy tu oprzeć, możemy sobie oprzeć o piętę i 2 palce na ogonie i cała filozofia. Przekładamy do skóry bez dużego nacisku i się golimy. Dobrze naostrzona brzytwa. To jest tylko dźwięk ścinanego zarostu bez żadnego bólu, dyskomfortu. Trzydniowy zarost. Tutaj krawędź śniąca w tej brzytwie jest bardzo cieniutka. To znaczy, że ta geometria jest bardzo dobra. Ten kąt od grzbietu do krawędzi tnącej tutaj powoduje to, że ta krawędź śniąca, trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, żeby ją zauważyć. Jest bardzo, bardzo cieniutka. To dobrze, bo to też warunkuje dobrą jakość golenia. Bardzo delikatna brzytwa. Przy okazji, jeśli chcecie zobaczyć, jak ostrzyć brzytwy, zapoznać się z techniką ostrzenia, poznać kamienie naturalne, syntetyczne, zapraszam na kanał kolegi, którego link znajdziecie w opisie filmu. Tam jest masa przydatnych informacji, jeśli chodzi o ostrzenie. Co się dzieje po zgarnięciu? Standardowo po zgarnięciu piany, co zostaje na skórze? Fajny poślizg. Nie jest nadmierny taki w sam raz. Nie ma bardzo dużej śliskości, ale jest wystarczająco odpowiednia. No i tutaj, co mi się podoba w składzie tego mydła, to właśnie kozie mleko też między innymi. I tu mamy różne też masła. Mydło naprawdę dobre, a brzytwa głęboko drążona, słychać ją jak brzęczy na zaroście. To fascynujące jest też to, że ktoś tą brzytwę zrobił, może ta osoba już nie ma jej na tym świecie, a ja mam możliwość ogolić się tą brzytwą nawet pierwszy niż właściciel, który był łaskaw mi ją użyczyć. To jest właśnie też historia, która łączy się z tradycyjnym goleniem. Teraz odchodzi się od takich metod golenia, ale są osoby, które chcą się golić właśnie w ten sposób, brzytwą kamisoli czy maszynką na żyletki, że to w dobie ekologii
że to wraca, to dobrze. Brzytwa łagodna w odczuciu. Czuję lekkie podpiekanie skóry, ale to jest dosłownie, chyba się czepiam. Bardzo delikatne. Nie ma się co napinać. Przejście pod włos. Fork out of finest extra steel. Król. Złoty król, można powiedzieć. Królu złoty jest takie powiedzenie. Królu złoty. I mamy go tutaj, króla złotego. Powiem Ci, że ta brzytwa, którą teraz się golę, podobnie zachowuje się jak ostatnio brzytwy, które Wam pokazywałem. Brzytwy Thierry Sar od Marcela. Podobnie jest ostra. Podobnie w zachowaniu czuję na skórze właśnie to ostrze. Dobrze zbiera zarost. Mydło fajnie zmiękcza zarost, naprawdę. A kąpiel przed goleniem, wiadomo, musi być, żeby skóra była pozbawiona brudu. Tego tłuszczu, który naturalnie jest na skórze. Do tego na czystą skórę fajny olejek. Świetna rzecz, jest mega wydajny. Ultimate Comfort Pre-Shave Oil True Fit and Heal. To jest moja któraś buteleczka już z kolei. Ja sobie chwalę. Kolego Adrianie, masz piękną brzytwę. Prosto z Osaki, z Japonii. Zrobioną. Bardzo, bardzo równa, bardzo symetryczna brzytwa. Krawędź tnąca równiutka. No i tak w skrócie wygląda prościutko golenie brzytwą. Nic trudnego, krótkie ruchy, spokojne, ale zdecydowane, nie boimy się. I leciuteńko tylko przesuwamy ostrze po skórze. Brzytwa ładnie gra na włosach, na zaroście. Świetna stal, bardzo twarda. Przy ostrzeniu czuje się jakość stali. Jest inny dźwięk dobrej stali, inny dźwięk miękkiej stali, słabszej. Ja się nie spieszę, golenie to ma być przyjemność. Widzę, że mydło mi na skórze nie przysycha. Wycieram blank, spójrzcie, odwrócę tą pianę w gąbeczkę, taką w ten sposób. To też jest ważne. Zawsze jakby z włosem, żeby ta krawędź tnąca nie dotykała gąbki. Widzicie? Tak. I tak. I blank jest przetarty. A jak nie ma na blanku piany, to nie ma hamowania i blank przesuwa się po skórze łatwo, ścinając łatwo, zarost nie hamuje.
I ruchy brzytwą powinny być zdecydowane, z tego względu, że nawet jeżeli użyjemy bardzo ostrej brzytwy, a będziemy przesuwać blankiem powoli, zachowawczo, to brzytwa stanie dęba. Ostra brzytwa nie będzie w stanie ściąć włosów. Ruch na skórze blanku powinien być właśnie taki bardziej zdecydowany, pewny, nie bać się. Przy właściwym kącie nic się złego nie wydarzy. Możemy czasami prędzej zaciąć się maszynką na żyletki. Oczywiście ja tutaj nie deklasuję maszynek na żyletki. Lawenda, świeża lawenda, kwiaty i paczula, to jest najbardziej wyczuwalne. Czy tu się czuje rozmaryn? Jakoś nie czuję rozmarynu, może przez taki ogólny wydźwięk, że to jest też taki trochę ciepły zapach. Możliwe, ale jakoś najbardziej się mi tutaj wychodzi naprzód kwiat lawendy. Miałem kiedyś próbkę mydła Castle Forbes Lavender, to właśnie pachniało podobnie jak to mydło Seville. Ostatnie przejście. Wiecie co? Trochę jeszcze więcej wody dodam. Dlaczego? Dlatego ja zawsze staram się ostatnie przejście właśnie rozwodnić nieco pianę, dlatego żeby kontakt ostrza krawędzi tnącej był jak najbardziej bliski skórze. Wtedy to już docina się te najbardziej niesforne włosy, które pozostały w trakcie golenia na skórze. To już jest maksymalne dogolenie takie na tip-top. Ostatnie przejście. Pamiętamy? 3 palce, 2 palce tu, te, na szyjce. Krótkie ruchy, ale energiczne, spokojne. I już. Brzytwa w taki sposób ścina zarost, że włosy nie wrastają, później pod skórę odrastając po goleniu. Nie ma to przynajmniej takie objawy są zniwelowane do prawie zera. Czekajcie tak, żebyście widzieli. Kąt, spójrzcie. Sobie łapię, tutaj mam baczki, dotykam, pochylam brzytwę i jadę na dół. Widzicie? Łapię, nie trzeba dociskać, tylko czuję ostrze na skórze, cyk. Nie dociskam, pochylam 30 stopni około i jadę na dół. Widzicie? Przyjemne golenie. A Nippon to nie było kiedyś dawna nazwa Japonii? Może się mylę. Ale coś tak mi się właśnie zdaje. O, proszę. Ogolenie tip-top. To właśnie jest zaleta i przyjemność golenia tradycyjnego. Naciągamy skórę lekko. Jak widzicie, przy trzecim przejściu już prawie nie mam co ścinać. To jest tylko takie jakby już dla samej przyjemności golenia. Żadnego pieczenia. Teraz już skórę czuję, jakbym miał rozgrzaną od tego mydła. Użyję jako balsamu. A nie, balsam mam tutaj. To nie będę dawał piany z mydła, tylko użyję oryginalnego balsamu. Piany nie ma na skórze, ale poślizg pozostaje. Także goląc się pod włos, przyszło mi to łatwo teraz, w tej chwili. Lekko naciągamy skórę, nie mocno, lekko, żeby się nie cofała pod ostrzem, leciutko.
i krótkie ruchy. Opieramy kciuk o piętę. Ja to mówię dla tych, którzy nie potrafią się golić brzytwą, a starzy wyżeracze mogą sobie przewinąć. Wykorzystujemy, zobaczcie, 1/3 długości blanku. Możemy naciągnąć skórę. Nie musimy, możemy w ten sposób naciągnąć skórę też, odginając trochę więcej głowę, żeby tu nam się naciągło. A tutaj użyłem pięty, widzicie? Tej strony. Piętą bardziej pochyliłem czoło, odgięłem od skóry, a piętą zaatakowałem jakby zarost. Możemy wykorzystywać przy goleniu brzytwą całą długość blanku, bądź czoło, bądź piętę. To jest, spójrzcie, użyję pięty, od pięty do połowy, tutaj goląc się. Nie wiem jak stanę, żebyście to widzieli. Dlatego, że tu mam wgłębienie. I ta pięta, i ta część fajnie wpisuje się w to wgłębienie tutaj na skórze. Nie mógłbym użyć całej długości, bo to długość by minęła to wgłębienie, ale kiedy używam pięty, to wtedy to wgłębienie jest tutaj wybrane. Takie myki. Więc goląc się brzytwą możemy używać, jak już wspomniałem, każdej długości blanku cały, bądź jakieś jego wycinki. A tutaj znowu cały środek. Spójrzcie, bo jest duża kontrola, balans. Tu znowu pięta. Bo pięta jest zaokrąglona i nie skaleczy mnie tutaj w ten obszar. I już. Prosto, łatwo i przyjemnie. Do tego nie będziemy mieli wyrastających włosów. No i mydło światowego producenta Barrister & Man. To jest klasa sama w sobie, jak widzicie. Opłukałem twarz, zwiększył się poślizg i teraz już te włosy, które wyczułem przy opłukaniu, mogę ściąć już bardzo dokładnie. Bo piana daje pewien poślizg, mogę nie wyczuć, ale już bez piany czuję. Tu to wgłębienie zawsze mam. Przy goleniu brzytwą posługujemy się tylko, to jest tylko samo ostrze. Tutaj nie ma czapki i grzebienia, który w pewien sposób ogranicza żyletkę, bo mówię o maszynce do golenia. Mamy tutaj ostrze, samo ostrze, które możemy sobie balansować jak chcemy. No dobra. Może jeszcze tu coś wyczułem. Też pilnujmy, żebyśmy mieli przy brzytwie. Mam tutaj ręcznik z boku, co trochę wycieram, żeby mieć suchą dłoń. No dobra. Lawenda, patchoula. Myjemy blank, kochani.
Z drugiej strony, jak widzicie, złocenie. Jakaś wada fabryczna, ale wada nie wada. Król chciał być szczodry i podzielił się tym złotem też z drugą połową tej brzytwy. Myjemy dokładnie blank, ściskamy między palcami i nic się nam nie stanie. Patrzcie. Nie ma takiej możliwości. Tylko palce muszą być przyciśnięte do blanku, żadnych ruchów na bok. I w ten sposób oczyścimy blank nie tylko tu i tu, ale też dotrzemy do krawędzi tnącej, żeby zgarnąć resztki naskórka ściętego. No i możemy na końcu już opłukać. Proszę. Nic nie ma. No i szybko wytrzeć brzytwę w miarę po goleniu. Dobra. Mamy lawendę, mamy paczuli, mamy w składzie dużo maseł. Mówię o mydle, kozie mleko, które też ma wpływ na to, na kondycję skóry w trakcie golenia, po goleniu. Fajne golenie, naprawdę. Po goleniu dedykowany balsam. Tak wyglądający. Wstrząsnę, żeby tą zawiesinę troszkę pomieszać. Jak to się aplikuje? O, taka ilość. Myślę, że to i tak za dużo. Ale fajny zapach. Czy tutaj jeszcze czuję anyż? Tak jakbym jeszcze poczuł anyż, taki słodkawy, fajny zapach kojący. Tu się czuje rozmaryn w balsamie. Trochę na kark. No, myślę, że dałem za dużo tego balsamu. Nadmiar spłuczę pod bieżącą wodą. Kochani, zapraszam Was na kolejne golenie. Będą brzytwy od Marcela. W tym dwie co najmniej oprócz tej. Jeszcze dwie bardzo ciekawe brzytwy. Zapraszam na kanał. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. Dziękuję, że jesteście ze mną, poświęcacie mi swój czas. Staram się być pomocny, jeśli chodzi o to, żeby coś podpowiedzieć. Nie chcę być mądralą, tylko chcę być pomocny dla tych, którzy chcieliby się nauczyć golić w sposób tradycyjny. Pozdrawiam sąsiednie kanały i bądźcie zdrowi, do zobaczenia.